Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Myślę, że to może być dosyć spokojny miesiąc, bo macie kartę sprawiedliwości. A co do Was przychodzi? Co odchodzi do przeszłości, co się kończy? No tutaj słuchajcie, mam wrażenie, że fantastycznie poradzicie sobie z osobą, która próbuje manipulować w Waszym życiu, Wami, no nie wiem. Ewentualnie jakaś taka, wydaje mi się, że odchodzi do przeszłości poczucie, że to Wy wszystkiego musicie dopilnować, że Wy wszystkiego że tylko Wy wszystko zrobicie najlepiej, a inni to po prostu nawet niech nie próbują. To tak jakbyście poczuły, że ktoś Was może nawet nie tyle co wyręczyć, ale po prostu wesprzeć. I gdzieś na Waszych barkach nie stoją wszystkie obowiązki. Czy tam odpowiedzialność. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, ładne czytanie. Ładne czytanie, mam wrażenie, że sporo czasu spędzonego będzie z bliskimi, w gronie najbliższych osób, czy rodziny, czy przyjaciół. Ale też, słuchajcie, jest co świętować i nie wiem, czy to nie jest jakaś wygrana sprawa sądowa. Jaka będzie dla Was rada? Czego raczej nie robić, czego unikać? No powiem tak, w radzie jest, żeby działać w zgodzie ze sobą. I no tak, po prostu myślę, że pewnie każdy rozumie coś innego pod tym hasłem. Jestem ciekawy, co rozumiecie Wy, ale no dla mnie działanie w zgodzie ze sobą to jest nie podkładanie się innym, brak takiej uległości tutaj zbędnej, tylko właśnie pamiętanie o swoich potrzebach i o tym, że gdzieś moje zdanie, gdzieś to jak ja się czuję jest najważniejsze. Nie ma to nic wspólnego z krzywdzeniem innych oczywiście. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta głupca, a karta głupca jest kartą zerową w wielkich arkanach. W związku z tym mówi o nowej przygodzie, o nowym etapie, o wyruszeniu w nieznane. I to słuchajcie, jak możecie zauważyć spojrzeć na tego głupca, no to z taką właśnie radością, z uśmiechem, z takim otwarciem się na wszystkie nowe doświadczenia, które Wam się przydarzą w tym miesiącu. I teraz tak, jeśli chodzi o kartę głupca, to ta karta mogłaby też, słuchajcie, przedstawiać światełko w tunelu,
jeśli chodzi o relacje z osobą, która do tej pory Was zwodziła, która Was nie szanowała, to nie musi wcale chodzić o relację romantyczną, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz po tym ogólnym. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was karta sprawiedliwości i sprawiedliwość jest dosyć podobna do umiarkowania, dlatego że tutaj jakby szale tej wagi są wyrównane i w związku z tym chodzi tutaj o to, że będzie to najprawdopodobniej spokojny miesiąc. Nawet jeśli rzeczywiście będzie obfitował w te nowe etapy, podróże, te, które są związane z kartą głupca, to Wy gdzieś tak właśnie ze spokojem i z ukojeniem to przyjmujecie, ewentualnie właśnie rozpoczynacie nowe etapy z ukojeniem w sercu. Jeśli chodzi o kartę sprawiedliwości, to ta karta właśnie mogłaby też sugerować sprawy sądowe. Sprawy, które są związane z dokumentami, z dociekaniem właśnie sprawiedliwości i mi się wydaje, że rzeczywiście w tym miesiącu te sprawy mają szansę ruszyć do przodu. Również macie gdzieś przewagę nad osobami, które ostatnio rzeczywiście Was lekceważyły lub z jakiegoś powodu nie szanowały. Zobaczcie, przychodzi do Was karta siły, karta mocy i ta karta mogłaby sugerować honor właśnie. Takie poczucie, że ja tutaj gdzieś swojego honoru bronię, że ja tutaj gdzieś rzeczywiście mam do tego siłę, mam tę moc, jak tutaj jedna z bajek mówi, czy tam piosenek z tych bajek. Zobaczcie, karta siły przedstawia trenerkę Pumy, ale ta karta gdzieś sugeruje Wasz trygon, czyli trygon ognia, więc gdzieś wychodzi na to, że jesteście w swojej energii. Tutaj widzę dużo takiej pewności, działania, umiejętności działania gdzieś właśnie pod wpływem jakiegoś napięcia. Tutaj widzę w Was taką gotowość do osiągania tego, co Wam się należy, tego, co sobie założycie, lub rzeczywiście do tutaj podkreślania swojego honoru czy godności. Tak bym powiedział, zwłaszcza w starciach z takimi trudnymi osobami. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta cesarza, a cesarz, tutaj w negatywie właśnie mógłby być taką osobą, która kontroluje, która zazdrości, która chce tutaj gdzieś rozstawiać po kątach, osoba, która chce mieć na wszystko wpływ i wgląd do wszystkiego. Gdzieś wydaje mi się, że od takiej osoby możecie się uwolnić, ale też jest bardzo ważna informacja w tej karcie, że Wam tak jakby obowiązków, stresów czy napięcia, z barków troszeczkę, że tak powiem, schodzi. Też w ogóle macie dookoła siebie takich ludzi życzliwych, pomocnych, znających się na rzeczy, takich, którzy mogą Was po prostu troszeczkę odciążyć, zwłaszcza jeśli ostatnio był taki dosyć wytężony czas. Tak bym zasugerował. Tu jest ewidentnie odciążenie i jakaś kontrola nad tym, co rzeczywiście w Waszym życiu się dzieje, bo karta siły nie bez powodu przedstawia tutaj treserkę Pumy czarnej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta dziesiątki kielichów i fantastycznie, bo jest to karta szczęścia, zadowolenia, radości, świętowania. Być może, słuchajcie, tego, że jakieś nowe etapy do Was przychodzą, rozpoczynają się, to też może być oczywiście związane z jakąś podróżą. Nareszcie jest dawno upragniony i wyczekiwany urlop, być może właśnie nawet w gronie najbliższych. Zobaczcie, dziesiątka kielichów w ogóle przedstawia osoby, które się tutaj kochają, wspierają, świetnie się razem czują. Przed nimi jest horyzont, tęcza, więc gdzieś tutaj symbol szczęścia i wychodzi na to, że ten miesiąc będzie obfitował w spotkania towarzyskie z osobami, na których rzeczywiście Wam zależy, które kochacie i gdzieś Was napełniają taką naprawdę pozytywną energią i poczuciem, że macie odpowiednie osoby dookoła siebie. Tak bym powiedział, tylko takimi w tym miesiącu się otaczacie, a uwierzcie mi, że jest to
Bardzo ważne to, kim się otaczamy, no i jakie relacje ze swojego życia wypraszamy. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Słońca, a Słońce, czyli tutaj taka złota królowa na polu słoneczników, właśnie też jest przedstawicielką Trygonu Ognia, czyli Barana, Lwa, Strzelca. O co chodzi? No gdzieś tutaj działać w zgodzie ze sobą, ale też ta karta sugeruje, żeby się rozradować, żeby w tym miesiącu się bawić, cieszyć, doceniać to, co przynosi Wam życie. I naprawdę chodzi tutaj o po prostu docenianie małych przyjemności. Chociażby tego, że no, jest piękna pogoda, można troszeczkę poprzebywać na świeżym powietrzu. Choćby, no nie wiem, fakt, że macie bliskich i przyjaciół, czy rodzinę, z którymi możecie rzeczywiście spędzić czas i na nich polegać. No, to Wam gdzieś ma dawać szczęście w tym miesiącu. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta Wisielca. A Wisielec, momento, no jak sama nazwa wskazuje, on sobie wisi i nie umie przyjąć, znaczy inaczej, no tutaj wiecie, w negatywie byłaby taka informacja, że jeśli nie umiecie przyjąć innej perspektywy, no to w tym miesiącu rzeczywiście wypadałoby troszeczkę ten umysł otworzyć i być może zrobić coś, no, nieoczekiwanego, może troszeczkę, nawet nie to, że wbrew sobie, ale no gdzieś spełnić jakieś swoje plany czy cele, które do tej pory być może wydawały się bezsensowne, nieosiągalne, albo zazwyczaj były odkładane w czasie. No jest to czas, jest to miesiąc na to, żeby rzeczywiście się za nie zabrać. Tutaj ta karta sugeruje, żeby jasne, cieszyć się z małych przyjemności, ale też stawiać sobie jakieś wyzwania, bo nie zawsze rutynowo, bądź tam powiedzmy trochę stabilnie jest ciekawie. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Słuchajcie, no ta sama karta się pokazała. Ta sama karta, co z przełożenia, chyba u Was już nie pamiętam. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak Wy się przedstawiacie? No słuchajcie, całkiem nieźle, ale znowu jest bardzo dużo dynamiki, nowe etapy, ale też jest karta sądu ostatecznego. Jaka będzie dla Was rada? No, pomyśleć o sobie, być zdrową egoistką, zdrowym egoistą. To troszeczkę współgra z czytaniem ogólnym. Pamiętacie, tam było w Radzie, żeby postępować w zgodzie ze sobą. Czego raczej nie robić i czego unikać. Wiecie co, w ogóle mi się wydaje, że tutaj mogą być jakieś albo weselicha, zaręczyny, podróże poślubne, a może no ktoś Was zaskoczy i zaprosi Was jako osobę towarzyszącą na weselicho u siebie gdzieś. Całkiem nieźle i dynamicznie. Widzę też tutaj sporo kontroli, ale spokoju z tym związanego. Nie takiej kontroli, że tak jak już wcześniej mówiłem, że wszystko na Waszych barkach, albo że tutaj wszystko wymyka się spod kontroli. Słuchajcie, z przełożenia dla związków karta Króla Buław.
No a król buław właśnie mógłby sugerować namiętność i takie dzikie żądze i mam wrażenie, że jeśli chodzi o tę sferę łóżkową, to tutaj może rzeczywiście się zadziać. Iskry lecą. Jeśli chodzi o króla buław, to też jest, słuchajcie, osoba, która rzeczywiście kontroluje, przewodzi i ma tak, jak gdzieś tutaj sobie zaplanował. I wydaje mi się, że umiecie w tym miesiącu tak zebrać do kupy waszą relację. Po prostu, jeśli coś tam ostatnio się rozłaziło. Być może te seksy właśnie was scalą. Jeśli chodzi o to, co dla singli z przełożenia, no to król buław mógłby pokazywać osobę, czy tam królowa buław, to już w zależności od was, jak tam wolicie, pokazuje osobę, która gdzieś lubi flirtować, zaczepiać, randkować, czuje się atrakcyjna, i gdzieś dostaje atencję, ale nie jest to z jakiegoś braku, że tutaj nie wiadomo jak źle się czuje i potrzebuje od innych atencji. Nie. To jest takie naturalne. I teraz tak, albo wy się tak czujecie, najprawdopodobniej tak, albo też w ogóle w tym miesiącu jest dużo okazji do flirtów, do być może nawet romansów, może nawet w trakcie podróży, słuchajcie. Tak bym powiedział. Jakieś wakacyjne. Słuchajcie, w ogólnej energii dla związków jest karta głupca, a głupiec to karta zerowa w wielkich arkanach i mówi właśnie o wyruszeniu w nową podróż. Taką w nieznane, w podróż pełną przygód. Albo po prostu gdzieś tutaj wyruszacie razem na urlop, wakacje, a może po prostu wybaczacie coś sobie i postanawiacie tę waszą relację po prostu odnowić, odbudować. Tutaj ewidentnie widzę, że jest kredyt zaufania, ale też jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, to powiedziałbym, że jakieś tutaj eksperymenty przydadzą się i też w ogóle mam wrażenie, że chętnie się do tego zabieracie. Jeśli chodzi o single, to dla was karta głupca z przełożenia może sugerować to, że podczas podróży, podczas zmian, podczas wakacji, gdzieś tutaj rzeczywiście najprawdopodobniej zupełnie nowa relacja może się pojawić, bo karta głupca to jest ktoś nowy i powiedziałbym, że większość z was, mam nadzieję, singli pozna kogoś w tym miesiącu. Nie mówię już tutaj od razu o wielkiej miłości, bo to trzeba najpierw kogoś poznać, i troszeczkę czasu z nim spędzić, żeby coś tam się urodziło, bo wtedy jest zdrowo. Jak pokazuje się partner lub partnerka w związku, i słuchajcie, jest to karta świata. Roztańczona i kolorowa. Karta świata mogłaby mówić właśnie o wyruszeniu w świat. I teraz tak. Albo wasz partner lub partnerka gdzieś wyjeżdża i przez to macie troszeczkę więcej czasu, żeby o sobie pomyśleć, zatęsknić, wybaczyć coś, przetrawić sobie. Albo w ogóle gdzieś, wasza druga połówka was w podróż zaprasza, jest taka bardzo pełna inicjatywy, pełna pomysłów, wprowadza dużo zabawy w wasz związek, tak bym powiedział, i czegoś nowego. W ogóle jest to osoba, która potrzebuje właśnie jakichś wyzwań w waszej relacji, bo być może wcześniej było trochę rutynowo. I zobaczcie, do singli przychodzi ta karta świata, i jest to informacja, że na świecie, podczas jakiejś podróży, rzeczywiście może coś się stać. Zupełnie nowa relacja, być może nawet z kimś z zagranicy. Tak bym zasugerował. Karta świata i głupca. Na pewno gdzieś widzę w was sporo chęci do właśnie poznawania nowych osób, do tego, żeby coś się działo, do tego, żeby żyć, tutaj życiem towarzyskim. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta sądu ostatecznego. Jedna z moich ulubionych kart w tej talii, taka anielica ze złotymi skrzydłami. I ta karta, motocykl, właśnie sugeruje wejście na wyższy poziom. W tym przypadku w jakiejś relacji. Czyli tak,
No, albo rzeczywiście komuś wybaczacie, kogoś przyjmujecie, komuś dajecie kredyt zaufania, ewentualnie w ogóle czujecie, że gdzieś wasza relacja wchodzi na inny poziom, po prostu gdzieś już jakaś lekcja jest odrobiona, no i gdzieś dzięki temu możecie po prostu się rozwijać. No a może słuchajcie, będą rzeczywiście zaręczyny lub weselicho, no tak bym powiedział, sąd ostateczny. Też tutaj bym powiedział, że ze spokojem patrzycie na swoją relację. Momento. Jeśli chodzi o single, no to wy przedstawiacie się jako sąd ostateczny. Karta, która mówi o tym, że jesteście osobami gotowymi do tego, żeby na nowo rozpocząć randkowanie, żeby na nowo rozpocząć gdzieś poznawanie właśnie nowych ludzi i robicie to z taką mądrością, z nauczeniem się na błędach z przeszłości, czyli gdzieś tutaj, nie wiem, po drugim spotkaniu od razu sobie nie wyobrażacie nie wiadomo jakiej miłości i przyszłości, na tej na przykład zasadzie. Karta sądu ostatecznego mówi o tym, że uczuciowo coś się zadzieje. Jest wejście na inny poziom aniżeli do tej pory. Tego Wam życzę. Zobaczcie, w Radzie dla związków jest karta królowej monet, no a królowa monet to zdrowa egoistka, która tutaj pokazuje na siebie jako na skarb i jest rzeczywiście taka informacja, żeby pamiętać o swoich potrzebach, a nie tylko o potrzebach drugiej strony. Ale też słuchajcie, jest taka informacja, żeby troszeczkę otworzyć się na nowości, które być może chce wprowadzać partner lub partnerka. I nie mówię o jakimś tam, nie wiem, związkach poligamicznych, czy tam, wiecie o co chodzi. To dla każdego coś pysznego, ale słuchajcie, nie róbcie nic wbrew sobie. O to mi chodzi, tylko się po prostu też otworzyć. Być może wypada. Rada, też nie pozwolić jakiejś matce bądź teściowej czyjejś się tutaj wtrącać w wasze sprawy lub nawet wyjazdy. W Radzie dla singli jest karta zdrowej egoistki czy zdrowego egoisty, bo to może być karta królowej monet lub króla monet. I teraz tak. W Radzie macie trygon ziemi, byk, panna, koziorożec, nie wiem czemu, jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że dobrym flirtem dla Was będzie troszeczkę takie, może nawet nie zgrywanie, ale zachowywanie się tak tajemniczo. Może tutaj troszeczkę się odkryjecie, ale zaraz przykryjecie, w sensie, że krok do przodu, 2 do tyłu. Tak wiecie, umiarkowanie, żeby to wszystko gdzieś było tak z balansem. Tutaj gdzieś, nie wiem, jeśli z kimś się zaczniecie spotykać, to też czekać na ruch tej drugiej osoby. Wiecie, żeby adorować, ale też pozwolić drugiej osobie tutaj się postarać. Królowa monet też sugeruje, żeby tutaj otworzyć swoje serce, bo w tym miesiącu jest szansa. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta papieża, czy tam arcykapłana, czy biskupa. Słuchajcie, właśnie nie pozwolić, żeby ktoś chciał sobie rządzić i wpływać na waszą relację, na wasze związki. Tyle. Być może ktoś z rodziny. W ogóle kapłan by sugerował, żeby popracować nad zazdrością. Zastanowić się, skąd się bierze zazdrość w waszym związku. A może na przykład z tego, że troszeczkę rutynowo się ostatnio zachowujecie i jest mniej spraw łóżkowych. I jest zazdrość i takie wymyślanie, że może z kimś innym w takim razie wasza druga połówka spółkuje. Czego nie robić dla singli? Karta kapłana. Powiedziałbym tak. Właśnie unikać takiego zbyt pochopnego oceniania i zbyt takiego szybkiego angażowania się w relacje z kimś nowym. Jeśli piszecie sobie na aplikacji przez tydzień, 2, czy tam, nie wiem, przez dzień czy 2, bo w zależności jak tam lubicie, to nie myślcie od razu po prostu już w największych, najwyższych kategoriach o tej osobie. Spotkać się trochę, porównać, zastanowić się, poznać kogoś jeszcze innego. Zastanawiajcie, co Wam odpowiada. A nie tak, że wiecie, na łapu capu, bo na łapu capu. Ktoś przygazował. Jak to się mówi, że nieźle. Ktoś chyba Wam przygazuje. Na łapu capu to nie najlepiej.
Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia. No słuchajcie, sama karta się pojawiła, sama karta wypadła nawet, nie musiałem tasować, niech będzie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, a może ktoś w pracy, czy tam na uczelni ma jakieś miłostki? Co odchodzi do przeszłości? Same kielichy, no coż to jest? I jak Wy się przedstawiacie? Trójka buław, karta bramy. I teraz tak, momento. Coś mi na Was, strzelce, zasycha w uście. No dobra, słuchajcie, nie widzę karty zmiany. Raczej nowy etap, jeśli chodzi o obecną pracę. Rada dla Was. No albo słuchajcie, urlopy. Być może ktoś się urlopuje z partnerem, może z przyjacielem czy z rodziną. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, jest ważna, rada, może przestroga, żeby przed jakimiś wyjazdami dokładnie sprawdzić dokładnie sprawdzić transport, czy wszystko się zgadza, czy, nie wiem, są dobre oleje, opony, płyny i tak dalej. Taka jest tutaj przestroga, rada po prostu, żeby przygotować się do podróży naprawdę konkretnie, zwłaszcza jeśli to Wy gdzieś tutaj prowadzicie albo ktoś z Waszych bliskich, bo mogą być niepotrzebne dodatkowe inwestycje po drodze, jeśli czegoś nie sprawdzicie. Zobaczcie, z przełożenia jest karta dwójki buław, a jest to karta rozdroża. Być może ktoś nie wie, co ma zrobić, czy odejść z pracy, czy zostać. Czy starać się o rozwój w obecnym miejscu pracy, czy raczej sobie dać spokój. Tutaj być może ta karta dotyczy jakiejś sytuacji, w której ktoś z Wami sobie pogrywa w pracy i w tym miesiącu trzeba rzeczywiście nareszcie gdzieś się skonfrontować z tą osobą. Dwójka buław raczej sugeruje jakąś strefę komfortu, więc być może macie urlopy. No i zobaczcie, w ogólnej energii jest z kolei dwójka kielichów. Dwie dwójki macie, a dwójka kielichów przedstawia nie tylko miłość i parę, która gdzieś tutaj ze sobą szaleje. Być może macie kogoś tam w pracy, ale w ogóle ta karta pokazuje tu taką unię pomiędzy dwoma stronami. Zgodę, ukojenie. To, że jedno szanuje drugą stronę i ta druga strona gdzieś szanuje i uznaje tą pierwszą. O co chodzi? Dobry miesiąc na to, aby w pracy zaznaczyć swoje granice, swoje potrzeby, z kimś się rozprawić, ale też słuchajcie, tutaj ubiegać się o, może nawet nie awanse, ale o jakieś lepsze traktowanie, o lepsze warunki pracy. Tak bym powiedział, jest korzystnie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta królowej kielichów, czy tam króla, to już w zależności od tego, z kim macie do czynienia. I wychodzi gdzieś na to, że jeśli chodzi o Waszych przełożonych, to łatwo ich w tym miesiącu, że tak powiem, nawet nie to, że ugłaskać, ale po prostu gdzieś dobrze Wam się z nimi rozmawia i są tacy przychylni bardzo na Wasze potrzeby, więc wykorzystajcie to. Tutaj też w ogóle widzę, że jest jakaś rozemocjonowana kobieta w pracy. Może są jakieś tam romanse lub z tą kobietą lepiej nie rozmawiać o sprawach prywatnych. To może być rak, skorpion, ryby. Co odchodzi do przeszłości i jest to karta rycerza kielichów.
A rycerz kielichów z kolei mógłby być taką osobą, która działa, ale w sposób nieprzemyślany albo emocjonalny bardzo, albo w taki, słuchajcie, sposób, że właściwie sam nie wie, jakie ma zamiary, po prostu próbuje, tak wiecie, byle jak. I to odchodzi do przyszłości. O co chodzi? Jeśli rzeczywiście jest w pracy ktoś, kto się z wami nie liczy, ktoś, kto was nie szanuje, albo czujecie, że może za dużo rozmawia za plecami o waszych sprawach, to tutaj gdzieś wychodzi, że to się kończy. To jest ukrócone, ale w sposób taki miły, dyplomatyczny. Nie to, że gdzieś tutaj awantury i palenie za sobą mostów. Tak bym powiedział. W ogóle mam wrażenie, że jakaś propozycja a propos zmiany w obecnym miejscu pracy może być przyjęta. Tym bardziej, że zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta trójki buław, czyli karta bramy. Karta nowych etapów lub w ogóle wyruszania w nowe. Ale, tak jak już wcześniej mówiłem, raczej nie widzę gdzieś tutaj zmiany pracy. Bardziej to, że jest coś do osiągnięcia w obecnym miejscu. Jesteście w stanie dogadać się z osobami w pracy lub w ogóle z przełożonymi. Trójka buław też sugeruje, gdzieś tutaj patrząc na cały rozkład, być może jakieś podróże i temu się właśnie oddajecie. Podróżom i urlopom. Być może przed urlopem trzeba odbyć jakąś ważną rozmowę. Zobaczcie, w Radzie jest karta rycerza buław i rycerz buław mógłby sugerować to, co sugerowałem i mówiłem wcześniej a propos pojazdów. Ale w ogóle ta karta też przestrzega przed takim zbyt rozrzutnym, szybkim, pod wpływem impulsu, emocji, wydawaniem pieniędzy niepotrzebnie. Lub w ogóle ta karta przestrzega przed jakimiś kłótniami o pieniądze lub potyczkowaniem się z kimś być może w pracy. Tutaj jest informacja, że trzeba się zachowywać z klasą, szanować innych i też tak robić, żeby inni szanowali was. Asertywność i gdzieś rzeczywiście dojrzałość. Jak inni nie umieją, to wy próbujcie. Czego nie robić, czego unikać? Karta 9 kielichów i słuchajcie, w negatywie mogłaby to być karta przedstawiająca osobę, która mydli oczy dla swoich, gdzieś tutaj, słuchajcie, udziałów, dla swoich korzyści. Z taką osobą się rozprawiać, nie pozwalać sobie na to i też nie wmawiać sobie, że tylko wam się tak wydaje. To a propos działania wbrew sobie, żeby nie działać. 9 kielichów w ogóle jest też kartą przyjemności i wypadałoby w tym miesiącu te przyjemności może nawet nie dozować, bo jesteście raczej tutaj na plusie, ale naprawdę ważyć. Co możecie sobie odmówić, a co może lepiej zrobić później i więcej zaoszczędzić, żeby mieć to w lepszej jakości. 9 kielichów też mówi, żeby co? Żeby o życiu prywatnym i romantycznym w pracy nie mówić. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.